To podam jeszcze jeden fakt. Jego wyrzucono już w latach 60. wyrzucono jego zarówno z tej funkcji szefa TSKŻ-u, jak i później już w 67 roku redaktora naczelnego żydowskiej gazety Volksstimme, wtedy, kiedy była wojna sześciodniowa w Izraelu, dlatego że ta gazeta powstrzymywała się od ostrych ataków przeciwko Izraelowi. To znaczy próbowali pokazać nie to, że zajmowali proizraelską otwarcie stanowisko, ale złożone sytuacje. Wymuszano na nich opublikowanie oficjalnych dokumentów, które potępiały i tak dalej. Został wyrzucony później też, wyrzucony też z partii, prawda? No i ostatnie, to jest taki fakt, który jest moim zdaniem dość charakterystyczny dla tego jego pokolenia i dla tej mentalności starych komunistów. Już jak mnie wsadzono w 1968 roku do więzienia i mój brat znalazł się w więzieniu, on napisał taki dramatyczny list do Gomułki, prawda? Dramatyczny list do Gomułki, który później już w latach 90. ktoś mi to z archiwów wyjął kopię i przyniósł mi to. I rzeczywiście to jest wstrząsający dość list. On się zwraca, że on kiedyś, wspominając, pisał list do Lenina i jaką odpowiedź dostał. I teraz po raz drugi do przywódcy partii pisze list że obaj synowie siedzą, synowa siedzi, żona brata siedziała i że on po prostu prosi o ich zwolnienie, że on sam gotów jest, jeżeli to miało być warunkiem, wyjechać z Polski. On miał wizję dramatyczną, to znaczy ukształtowaną przez Związek Sowiecki. Mówiąc prawdę, on miał głębokie przekonanie, że my nie wyjdziemy z więzienia. To znaczy coś, co dla mnie było absurdalne. To znaczy PRL był oczywiście krajem nieprzyjemnym, autorytarnym. O totalitaryzmie trudno mówić już w tym czasach. Ale mówiąc prawdę, ja nigdy nie obawiałem się, że coś ze mną zrobią. Nie wiedziałem, ile spędzę w więzieniu. Spędziłem rok. Mówiąc prawdę, spodziewałem się, że to będzie znacznie dłuższy okres. Ale wszystko jedno. Natomiast on miał apokaliptyczną wizję. To znaczy, że to była tych starych komunistów z jednej strony fascynacja, oddanie i równocześnie przekonanie, że to jest moloch, który pożera istnienia ludzkie i nie miał złudzeń. On zresztą miał wystarczająco wielu znajomych i przyjaciół, żeby o tym wiedzieć.